Czy jesteście szczęśliwi, bracia i siostry? Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś szczęśliwa dzisiaj, teraz, w tym momencie Twojego życia? Po iluś nastu, czy iluś 10 latach za? To bardzo ważne pytanie. Od tego chciałbym zacząć dzisiaj nasze spotkanie na temat pojednania. Bo tak jak powiedział ksiądz Andrzej przed mszą świętą, jest jedna osoba, z którą trzeba się pojednać przed wszystkimi innymi. Osoba, którą znasz najlepiej. Osoba, która Ciebie zna najlepiej. Osoba, która jest Ci najbliższa, z którą jesteś przez wszystkie dotychczasowe dni Twojego życia. Ta osoba to Ty. Tą osobą jesteś Ty sam, Ty sama. I nie można zrobić następnego kroku, nie można myśleć o pojednaniu z bliźnimi, nie można myśleć o pojednaniu z Bogiem, jeśli człowiek jest niepojednany sam ze sobą. To jest jedno z największych cierpień, jakie spada na człowieka, kiedy żyje obok siebie, kiedy żyje w niezgodzie ze sobą samym, kiedy próbujemy w sposób rozpaczliwy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, często kogoś, kim w żaden sposób nie możemy być, z powodu naszej historii, z powodu naszych ograniczeń, z powodu pewnych decyzji, które kiedyś podjęliśmy lub które za nas zostały podjęte. Nie możemy być tym, kim byśmy pragnęli, byśmy chcieli i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Jedno z największych cierpień, jakie spada na człowieka. Widziałem na jednym z portali internetowych zdjęcie, które mnie przeraziło swoim smutkiem. Czyjaś dłoń odsuwa teatralną maskę, a pod spodem napis „Nareszcie w domu”. Jakoś wyobraziłem sobie dramat tego człowieka, który przez cały dzień chodzi w masce. Być może jest to maska uśmiechnięta, zarumieniona, maska kogoś szczęśliwego. Tę maskę nieustannie prezentuje ludziom, z którymi się spotyka, ale to jest strasznie bolesne, strasznie wyczerpujące. I kiedy wreszcie wraca wieczorem do domu, z ulgą tę maskę odkłada, mówiąc: nareszcie w domu, nareszcie mogę być sobą. W świecie aktorów, aktorek mówi się o kompleksie nieatrakcyjnej gwiazdy filmowej. Polega on na tym, że kiedy ktoś, aktor czy aktorka, nie jest już angażowany do żadnych ról filmowych, a nie chce wyjść z orbity aktorskiej, wysyła do różnych pism, najczęściej brukowych, co pikantniejsze fragmenty ze swojego życia, żeby ciągle o niej mówiono, żeby ciągle istniała, żeby ciągle istniał, żeby byli. To nie jest problem tylko aktorów i aktorek. My sami często nieświadomie ubieramy się w rozmaite kostiumy, aktorzymy. Ale to się bardzo źle skończy. To się zawsze bardzo źle kończy, ponieważ ci, dla których gramy, ci, których aplauzu i braw się spodziewamy, kiedyś umilkną, kiedyś wyjdą z tego teatru, którym jest nasze życie, a my zostaniemy sami z kolekcją plakatów anonsujących kolejne życiowe nasze spektakle. I misje, bracia i siostry, zwłaszcza ten dzień pojednania, jest po to, żebyśmy sobie to przemyśleli, czy to aby nie jestem ja, czy aby ja nie jestem takim aktorkiem, aktorzynką, czy aby ja kogoś nie udaję, kogoś tutaj nie gram. A jeśli się okaże, że tak, że to ja, to żebyśmy się zdobyli na odwagę zdjęcia tej maski. Czasem to jest proces, czasem długi proces. Zdjęcia tych wszystkich zasuwek, tych wszystkich zasłonek, tych wszystkich kostiumów. Bo to tylko to wyzwala, tylko to daje człowiekowi pojednanie z nim samym. Jest taka bajka o tym, jak prawda postanowiła się kiedyś wykąpać i przechodziła przez ziemię, zobaczyła wodę. Zdjęła więc czym prędzej swoje szaty, weszła do wody, pływa
I wtedy przechodziło tamtędy kłamstwo. Zobaczyło, że na brzegu leżą szaty prawdy, skorzystało z okazji, zdjęło swoje, założyło tamto i poszło dalej. Kiedy prawda wyszła z wody, zobaczyła, że na brzegu są szaty kłamstwa. Najpierw chciała się w nie ubrać, ale potem mówi, skoro jestem prawda, to mogę chodzić po świecie zupełnie naga. I podobno od tamtej pory chodzą po świecie naga prawda i kłamstwo ubrane w szaty prawdy. I od tamtej pory trudno się zorientować, czy to jest prawda, czy to tylko wygląda na prawdę, czy to jest tylko pozór prawdy. Nie tylko trudno się co do tego zorientować w świecie mediów, w polityce, ale także w sobie samym. Czy to jestem ja, czy to tylko jest jakaś moja kreacja, autokreacja. Misje są, bracia i siostry, jak wielkie lustro, które Pan Bóg stawia przed każdym i przed każdą z was i mówi, przyjrzyj się, ja Cię kocham nie takiego, jakiego udajesz. Ja kocham nie Twój wizerunek. Ja kocham nie jakąś Twoją kreację, ja kocham Ciebie. I albo możemy skorzystać z tego lustra, albo możemy to lustro stłuc. I dlatego to moje pytanie, czy jesteś szczęśliwy? Ponieważ człowiek, który kogoś udaje, nigdy nie będzie szczęśliwy. Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś szczęśliwa? Zadano to pytanie kiedyś Sophie Loren, chyba przedstawiać jej nie trzeba, znana, pełna seksapilu, zawsze młoda, wspaniała aktorka, bogata, ma za sobą udane życie, nie wygląda na swoje chyba już teraz ponad 70 lat, nie wygląda nawet na 50 lat. I dziennikarka zapytała ją w którejś z rozmów, czy pani jest szczęśliwa? A ona najpierw chciała odpowiedzieć spontanicznie, ale potem zatrzymała to słowo w pół, zadumała się, zastanowiła i mówi smutno, sono solo contenta. Jestem tylko zadowolona. Bardzo mnie to zszokowało. Ona i jedynie zadowolona. Można powiedzieć, dzisiaj tylu ludzi jest niezadowolonych, więc jak ktoś jest zadowolony, to już jest życiowy sukces, ale nie. Bogu nie wystarczy to, byśmy byli zadowoleni. Bóg zbyt dużo zainwestował w to, byśmy byli szczęśliwi. Tu jest cena Jego inwestycji. Przed wami. Ten misyjny krzyż. Tyle zrobił, tyle dał, tyle zapłacił, byś był szczęśliwy, byś była szczęśliwa. Bóg się nie zgadza na to, byśmy byli jedynie zadowoleni. Jeśli jesteśmy nieszczęśliwi, to bardzo często z powodu naszej przeszłości. Z powodu przeszłości, która w naszych oczach jest nieudana, w naszej ocenie jest nieudana. Kiedy człowiek ma 15 lat, jest w takim licealnym wieku, wtedy ma wiele planów. Chciałbym być tym, chciałabym być tamtym, chciałabym to, chcielibyśmy tamto. A potem, kiedy mijają lata, przychodzi jakaś bardzo często smutna refleksja, nie udało się. Nie udało się. Z moich planów, z moich marzeń, z moich postanowień, z moich decyzji niewiele zostało. Moje życie jest dużo bardziej skromne, dużo bardziej przeciętne, szare w stosunku do tego, jakie miało być. To chyba była jedna z najsmutniejszych rozmów, jakie miałem jako ksiądz. Ten człowiek był bardzo chory, był też bogaty, co akurat chyba nie ma żadnego związku. I on mówi, proszę księdza, jak ja patrzę na moje życie, na moje dość długie życie, to jedno słowo przychodzi mi za komentarz. To jest straszne, że jednym słowem można skomentować całe życie i to jeszcze takim słowem. To słowo brzmi pudło. Pudło. Ja spudłowałem, nie trafiałem raz za razem. To wszystko w moim życiu było niecelne. A teraz już nic nie mogę z tym zrobić. Byłem złym człowiekiem, a teraz już nic nie mogę z tym zrobić.
A ja nie miałem żadnych słów, żeby go pocieszyć. Czułem, że cokolwiek powiem, to będzie brzmiało jak kiepski tekst kiepskiego aktorka w kiepskim teatrze. I ten człowiek niedługo potem umarł bez pocieszenia. Wierzę, że Pan Bóg go pocieszy. Ale to słowo zostało, to wspomnienie tej rozmowy zostało, pudło, proszę księdza. Jeśli podobnie moglibyście dzisiaj ocenić wasze życie, to jednak ono się różni czymś od tamtego człowieka. Prawdopodobnie ta godzina i ten dzień to jeszcze nie jest godzina naszej śmierci, więc możemy jeszcze coś z tym zrobić. To jeszcze nie musi być akt rezygnacji. Cierpimy z powodu naszej przeszłości, a konkretnie z powodu krzywdy, ran, które my komuś wyrządziliśmy lub które nam wyrządzono w całej naszej historii. Tych ran jest bardzo dużo i one często uniemożliwiają nam bycie szczęśliwym i uniemożliwiają nam pojednanie ze sobą samym. Potem także pojednanie z innymi. Szczególnie bolą te rany, które są zadane przez osoby bliskie. Właściwie zranić może tylko ten, kto jest mi bliski. Ktoś obcy, przypadkowy może mnie zdenerwować, rozwścieczyć, zirytować, ale nie może zranić. Zranić może ktoś, kto jest bliski, ktoś, kogo kocham. To słynne logo, serce przebite strzałą, ono jest mądre. Ono mówi, kiedy mówisz komuś kocham Cię, to mówisz mogę Cię zranić. I kiedy słyszysz od kogoś kocham Cię, słyszysz mogę Cię zranić. Tak, te rany rzeczywiście są. Ale one są naszą własnością. I cały proces pojednania ze sobą samym, cały proces uzdrowienia swojego wnętrza, swojej historii, swojej przeszłości polega na tym, komu ja te moje rany powierzę. Bo żeby je wziąć, czeka Bóg i diabeł. Jeden i drugi wyciąga po nie ręce. I zobacz, rany, które Tobie wyrządzono, jeśli oddasz je Bogu, to one się zamieniają w miłosierdzie. I człowiek jest w stanie, oczywiście nie od razu, nie zawsze spontanicznie, czasem jest to natychmiastowa łaska, ale częściej jest to proces. Jednak człowiek jest w stanie powoli, krok po kroku przebaczyć, okazać miłosierdzie swojemu oprawcy. I znamy mnóstwo takich historii. Ale jeżeli te rany, które ci inni wyrządzili, oddasz nie Bogu, tylko diabłu, to one się zamieniają w nienawiść. I człowiek taki nienawidzi, skaleczony człowiek, zraniony człowiek nienawidzi, jest gorszy niż pies. Pies zraniony gryzie wszystkich po kolei. A człowiek zraniony, jeśli jego ranami opiekuje się diabeł, będzie nienawidził wszystkich po kolei. Czasem nieświadomie. Nienawiść ma to do siebie, że jak plama, jak ropa oleju rozlewa się, zagarniając coraz to nowe i nowe i nowe obszary. A rany, które Ty wyrządziłeś komuś, bo przecież i takie są w naszej historii. Jeśli oddasz je Bogu, one się zamienią w pokorę. I ludzie, którzy byli okrutni, którzy zrobili dużo zła swoim bliźnim, sobie samym, jeśli powierzą to wszystko Panu Bogu, to stają się dużo bardziej pokorni niż wcześniej. Są wstrzemięźliwi, spokojni, cisi, wiedzą, do czego są zdolni, wiedzą, co potrafią. I ta Boża opieka ich powstrzymuje, upokarza ich w dobrym sensie tego słowa, upokarza ich. Ale jeśli te rany, które Ty innym wyrządziłeś, przekażesz nie Bogu, tylko diabłu, to one zamieniają się w rozpacz. I ludzie rozpaczają całe życie, całe życie. To najdramatyczniej chyba widać przy grzechu aborcji. To jest konkretna rana, konkretna tragedia zadana konkretnemu stworzeniu, konkretnemu człowiekowi. I ile już chyba wszyscy księża mamy takie doświadczenie, przeżyliśmy spowiedzi,
Kiedy kobieta po latach, po kilkunastu latach, po kilkudziesięciu latach ciągle do tego wraca, ciągle o tym mówi, ciągle nie może zapomnieć. Jakaś wielka rozpacz, która gnieździ się w jej sercu i w jej duszy. A więc z jednej strony jest miłosierdzie i pokora. Jeśli Twoimi ranami, Twoją przeszłością trudną i bolesną opiekuje się Bóg, jest miłosierdzie i pokora. A miłosierdzie i pokora to świętość, miłosierdzie i pokora to niebo. Niebo jest wypełnione miłosierdziem i pokorą. A z drugiej strony jest nienawiść i rozpacz. Jeśli Twoją przeszłością, trudną przeszłością opiekuje się diabeł, a nienawiść i rozpacz to piekło. Piekło jest wypełnione nienawiścią i rozpaczą. I są ludzie, którzy na ziemi przeżywają straszliwe piekło, okrutną gehennę. Nie jest najważniejsze to, jak trudna jest Twoja przeszłość. Ona wcale nie jest blokadą przed pojednaniem z Tobą samym, z innymi, przed dobrym, szczęśliwym życiem. Możesz być szczęśliwy i możesz być szczęśliwa mimo najokrutniejszej przeszłości, jeśli tylko powierzysz ją Bogu. I możesz być dramatycznie nieszczęśliwa, piekielnie nieszczęśliwy. Nawet jeśli ta przeszłość Twoja wcale nie była taka straszna, jeśli będzie się nią opiekował diabeł. Co zrobisz ze sobą? Komu siebie powierzysz? Czas misji jest także po to, żeby to wszystko powierzyć Panu Bogu i żeby w miejsce tych wszystkich ciężarów przyjąć Jego miłosierdzie i pokorę.